Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu i to filozoficznym i religioznawczym, bo dzisiaj będzie troszeczkę z filozofii, a troszeczkę z buddyzmu. Chodzi mi w sumie o filozofię Aikido. Długo zastanawiałem się nad tym, czy taki temat poruszyć na kanale, ale myślę, że go poruszę. Troszeczkę ten temat przybliżę. Nie mam wprawdzie czarnego pasa. Powolutku, małymi kroczkami sobie ku niemu zmierzam. Nie wiem, ile lat mi to jeszcze zajmie, ale myślę, że taki cykl dotyczący filozofii Aikido będzie dobry dla wszystkich osób, które ćwiczą Aikido, trenują i chciałyby w ogóle tą sztukę zrozumieć, a ma ona bardzo bogatą filozofię. Kilka takich rzeczy podstawowych, których chciałbym powiedzieć. Na początku może na temat założyciela, bo założycielem jest Morei Ueshiba, który bardzo często był nazywany O-sensei, czyli wielkim nauczycielem. Urodził się w 1883 roku w japońskim Tanabe, no i od najmłodszych lat interesował się zarówno duchowością, jak i sztukami walki. Jego dzieciństwo naznaczone było tak na marginesie z bardzo słabym zdrowiem, które próbował przezwyciężać właśnie poprzez ćwiczenia fizyczne i praktykę bojową. Ueshiba trenował praktycznie różne szkoły jiu-jitsu, szermierkę. W Japonii szermierka to jest kenjitsu, tak na marginesie, oraz sztukę walki z włócznią, czyli sojutsu. Jednak w odróżnieniu od wielu współczesnych mu wojowników poszukiwał w tych praktykach nie tylko takiej skuteczności w walce, ale także głębszego sensu duchowego. No i kluczowym momentem w jego życiu okazały się doświadczenia wojenne i spotkania z religią Shinto oraz z naukami mistycznymi. Morei Ueshiba brał udział w wojnie japońskiej, rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905, a później już jako dojrzały wojownik doświadczył szeregu kryzysów egzystencjalnych. No i wtedy zrozumiał, że prawdziwa siła nie polega na zdolności do niszczenia przeciwnika, ale na budowaniu harmonii wewnętrznej i budowaniu harmonii zewnętrznej. Ten taki duchowy przełom w jego życiu nastąpił w latach 20. XX wieku podczas intensywnych medytacji i praktyk fizycznych. Ueshiba miał takie mistyczne przeżycia, które określał jako zjednoczenie z duchem wszechświata. Bardzo często wspominał, że w czasie jednego z takich doświadczeń zobaczył świat jako taką świetlistą jedność, w której wszystkie konflikty zaczęły tracić jakoś sens. No i z tego doświadczenia zrodziła się właśnie koncepcja Aikido, czyli takiej nowej sztuki walki, która miała być drogą harmonii, a nie jakąś drogą przemocy. Dlatego też w ogóle Aikido nie jest tak naprawdę zwykłą dyscypliną sportową, ani nie jest też techniką wojskową. To jest po prostu filozofia życia, w której ruchy ciała stają się takim wyrazem kosmicznego porządku. Ueshiba odrzucił pojęcie przeciwnika jako kogoś, kogo należałoby zniszczyć, i zamiast tego mówił o nim jako takim partnerze, z którym należy wejść w taki dialog energii. No i w tym sensie Aikido było taką odpowiedzią na jego osobiste doświadczenia, i to doświadczenia wojenne, i doświadczenia duchowe. Aikido było tak naprawdę próbą stworzenia ścieżki pokoju, która wykorzystuje tradycję sztuk walki, ale też prowadzi ku transcendencji. W ogóle Morei Ueshiba zwykł mawiać, że Aikido nie powstało po to, aby zniszczyć przeciwnika. Aikido narodziło się, aby świat stał się jedną rodziną. No i widzicie, samo serce Aikido stanowi taka idea Aiki, czyli Aiki jest to po japońsku zjednoczenie energii. Aby dobrze to wszystko, tą ideę zrozumieć, trzeba rozłożyć to na pojęcia, te całe pojęcia na poszczególne części, bo w języku japońskim pojęcie Ai oznacza harmonię, jedność, zjednoczenie, a nawet miłość, natomiast Ki oznacza energię życiową, duchową siłę, która jest obecna w człowieku i praktycznie w całym wszechświecie. Morei Ueshiba uważał, że ta energia przenika wszystko. Ta energia przenika ludzi, naturę, kosmos. No i że człowiek, który potrafi ją poczuć i wykorzystać, żyje w zgodzie z prawem wszechświata. Więc w praktyce Aikido
czyli Aiki, oznacza nie tyle zwyciężenie nad kimś, ile po prostu współbrzmienie z jego energią. No i gdy przeciwnik atakuje, no to adept Aikido nie stawia mu praktycznie jakiegoś sztywnego oporu. No i zamiast tego stara się zsynchronizować z jego ruchem, wejść w jego rytm, przejąć tą siłę ataku i nadać jej po prostu nowy kierunek. Tak więc tym samym konflikt staje się po prostu rozbrojony nie przez zniszczenie, ale przez przemianę energii agresji w taką energię harmonii. Ushiba tłumaczył, że taka postawa wypływa nie tylko z techniki, ale przede wszystkim z duchowej świadomości. Człowiek, który rozumie Aiki, widzi, że nie ma prawdziwego rozdziału między sobą a światem. No i każdy ruch jest po prostu częścią większej całości, a każdy akt przemocy odbija się praktycznie w całym kosmosie. Dlatego też celem Aikido nie jest walka, ale jest po prostu harmonizacja energii. Więc zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w kontakcie z naturą wszechświata, to jest celem Aikido. Tutaj oczywiście widać bardzo wyraźne wpływy takiej duchowości japońskiej, zwłaszcza duchowości Shinto, które postrzega przyrodę jako przestrzeń pełną świętej energii, oraz buddyzmu Zen, w którym harmonia i pustka stają się bramą do głębszego zrozumienia. Ushiba łączył te tradycje w swojej praktyce, tworząc wizję człowieka zanurzonego w uniwersalnym przepływie ki. Zresztą, jak sięgniemy sobie do pism Morei Ushiby, to przeczytamy tam, że Aikido jest miłością. To droga, która prowadzi do jedności z duchem wszechświata i ukazuje, że prawdziwą siłą jest harmonia, a nie przemoc. Filozofia Morei Ushiby wyrastała z takiego przekonania, że człowiek nie istnieje w oderwaniu od natury i w oderwaniu od kosmosu. W jego myśli nie ma podziału na świat ludzki i świat przyrody. No i oba te światy są nierozerwalnie splecione dzięki właśnie przepływowi ki. Dlatego droga Aikido nie ogranicza się praktycznie do treningu na macie, ale jest takim sposobem życia, w którym człowiek uczy się żyć w rytmie natury i odkrywać swoje miejsce w tym całym porządku wszechświata. Ushiba podkreślał, że każdy ruch adepta Aikido powinien być odbiciem tych właśnie kosmicznych zasad. Postawa ciała, sposób oddychania, a nawet relacja z partnerem w treningu. No i to wszystko jest praktyką harmonii, która odzwierciedla te nieskończone cykle życia. Człowiek, który uczy się Aikido, uczy się jednocześnie pokory wobec praw natury i zrozumienia, że nie jest panem wszechświata, ale jest po prostu jego integralną częścią. No i w swoich naukach o sensei często odwoływał się do obrazów kosmicznych, mówił, że wojownik Aikido powinien być jak drzewo zakorzenione w ziemi i sięgające nieba. Powinien być mocnym tym drzewem, stabilnym, ale jednocześnie elastycznym i otwartym na przepływ energii. No i innym razem w ogóle przywoływał taką metaforę filara łączącego niebo i ziemię, którym stawał się człowiek stojący w postawie gotowości, łącząc w sobie boską energię nieba i materialną energię ziemi. Taka wizja wynikała także z jego osobistych doświadczeń mistycznych, no i po jednym z przeżyć medytacyjnych Ushiba powiedział, że ujrzał świat jako jedną świetlistą całość, w której wszystkie elementy, od najmniejszego ziarnka piasku aż po gwiazdy, są połączone tą samą energią. No i od tego czasu praktycznie powtarzał, że celem Aikido jest wprowadzenie człowieka w stan zjednoczenia z całym kosmosem. Tak jakby jego działania nie burzyły porządku, ale po prostu ten porządek odzwierciedlały. No i w ten sposób Aikido staje się sztuką życia w harmonii, nie tylko z drugim człowiekiem, ale i z rytmem natury, z porami roku, z cyklem życia, z cyklem śmierci, z ruchem planet i ciszą wszechświata. To taka wizja niezwykle aktualna w XXI wieku, kiedy coraz częściej mówi się o konieczności powrotu do równowagi z przyrodą, no i o odrzuceniu iluzji całkowitej dominacji człowieka nad światem.
No i znów wróćmy sobie do pism Morei Ushiby, bo on tam kiedyś przedstawił taką koncepcję, pozwolę sobie zacytować, że stojąc mocno na ziemi i unosząc ręce ku niebu, stajesz się filarem, który łączy niebo i ziemię. W tym miejscu przepływa prawdziwa moc wszechświata. Jednym z najważniejszych elementów filozofii Morei Ushiby jest sposób, w jaki Aikido kształtuje relacje międzyludzkie. W przeciwieństwie do wielu innych sztuk walki, w których celem jest pokonanie przeciwnika, no to w Aikido nie ma miejsca na rywalizację ani zwycięstwo kosztem drugiej osoby. Ushiba podkreślał, że drugi człowiek, nawet atakujący, nigdy nie jest wrogiem, ale jest po prostu partnerem, z którym należy wejść w dialog energii. No i na poziomie praktyki wygląda to tak, że Aikido nie polega na zadawaniu ciosów czy niszczeniu przeciwnika. Natomiast zamiast tego adept uczy się przyjmować energię ataku i kierować ją w taki sposób, aby zneutralizować konflikt bez przemocy. To oczywiście wymaga od ćwiczącego nie tylko techniki, ale też głębokiego zrozumienia drugiej osoby, jej zamiarów i rytmu ruchu. Każde spotkanie na macie staje się więc taką metaforą życia społecznego, sztuką szukania zgody tam, gdzie rodzi się napięcie. Shiba często powtarzał, że prawdziwa walka toczy się nie z drugim człowiekiem, lecz wewnątrz nas samych. Prawdziwa walka toczy się z własnym egoizmem, z własnym gniewem, z własnym lękiem. No i dopiero gdy ktoś potrafi pokonać te wewnętrzne przeszkody, jest w stanie naprawdę zrozumieć Aikido. W tym sensie relacja z przeciwnikiem jest po prostu lustrem, w którym odbija się nasza wewnętrzna postawa. Więc jeśli reagujemy agresją, to znaczy, że nie ma w nas harmonii. Natomiast jeśli potrafimy przyjąć atak bez nienawiści, odnajdujemy drogę prawdziwego wojownika. Filozofia Aikido w praktyce społecznej oznacza również budowanie więzi i budowanie współpracy, bo Ushiba pragnął, aby Aikido było drogą pojednania i miłości. Taką drogą, która by prowadziła do tego, że cały świat stanie się jedną rodziną. Każdy trening miał więc być ćwiczeniem nie tylko ciała, ale przede wszystkim ducha. Miał być praktyką otwartości, empatii i szacunku dla drugiego człowieka. Morei Ushiba mówił kiedyś coś takiego, że w Aikido nie ma przeciwnika. Prawdziwy wróg mieszka w nas samych. Prawdziwym wrogiem jest nasza złość, nienawiść i egoizm. Pokonaj je, a znajdziesz drogę pokoju. No i więc, choć Morei Ushiba tworzył Aikido w pierwszej połowie XX wieku, no to myślę, że jego filozofia pozostaje zadziwiająco aktualna. Dzisiaj żyjemy też w takim świecie pełnym napięć, konfliktów i nieustającej rywalizacji, zarówno na poziomie państw, jak i w codziennym życiu. No i w tym kontekście przesłanie Ushiby brzmi jak taka propozycja alternatywnej drogi. Zamiast spirali przemocy i konfrontacji, wskazuje się na możliwość budowania pokoju przez harmonię i przez współpracę. Aikido po prostu uczy, że prawdziwa siła nie polega na dominacji, ale na opanowaniu samego siebie i umiejętności przemiany konfliktu w porozumienie. W czasach, gdy technologia daje człowiekowi ogromną moc niszczenia, no to filozofia Aiki przypomina, że jedyną drogą do przetrwania i rozwoju jest po prostu zrozumienie, iż wszyscy jesteśmy częścią jednej całości, czyli jesteśmy częścią ludzkości, natury i kosmosu. No można też dostrzec w tych naukach Ushiby takie przesłanie ekologiczne. Skoro człowiek jest nierozerwalnie związany z naturą, no to jej niszczenie jest w gruncie rzeczy niszczeniem samego siebie. Więc współczesne kryzysy klimatyczne pokazują, jak ważna jest idea harmonii z przyrodą, którą Ushiba głosił kilkadziesiąt lat temu. Tak naprawdę to równie istotny jest wymiar społeczny Aikido, bo w świecie podzielonym przez konflikty kulturowe, polityczne czy religijne, droga harmonii proponuje etykę spotkania, no i zamiast widzieć w drugim człowieku wroga, możemy dostrzec w nim partnera, z którym łączy nas ta sama energia życia. Aikido staje się więc nie tylko sztuką walki, ale także sztuką życia w pokoju, którą można realizować w rodzinie, w pracy, we wspólnocie. Morei Ushiba pozostawił po sobie nie tylko techniki obronne, ale przede wszystkim taką uniwersalną filozofię miłości i jedności, która przekracza granice kulturowe i granice religijne. No i to wszystko sprawia, że jego dzieło żyje i rozwija się na całym świecie jako
Nie tylko jako sport, ale po prostu również też jako droga pokoju, bo tak jak mawiał Morei Ueshiba, Aikido to droga pokoju. Ten, kto pozna prawdziwe Aikido, jednoczy się całym sercem wszechświata i odnajduje miłość, która obejmuje wszystko. Myślę, że to jest taki dobry wstęp do tego, żeby zrozumieć filozofię Aikido i w ogóle ten sport, jakim jest Aikido. Będzie jeszcze kilka innych części. Bardziej wgryziemy się w filozofię Aikido. Tak więc do następnego spotkania. Pozdrawiam.